Witajcie w grze Satisfactory. Jestem Envix, a to jest moja rozgrywka Project Nova Bricka. Znajdujemy się właśnie na placu budowy najnowszej fabryki, czyli Sulfurica. Zaczęliśmy ją w poprzednim odcinku, natomiast dzisiaj będziemy ją kończyć. Docelowym tematem jest jej uruchomienie, ale zanim to nastąpi, chciałbym powiedzieć kilka słów o designie. Jak widzicie, na tym etapie fabryka jest jeszcze daleko od uruchomienia. Za to pojawiło się trochę ścian i tu w kilku różnych stylach. Zatem co tu się dzieje? To, o czym chciałbym powiedzieć, to jaki miałem początkowy pomysł na tę fabrykę, a do czego on najprawdopodobniej wyewoluuje. To, żeby zbudować w tym miejscu fabrykę, ten pomysł zrodził mi się już na samym początku gry, kiedy dotarłem do jezior kraterowych, zacząłem budować te oto elektrownie. Jest to w ogóle pierwsza elektrownia i pierwszy obiekt, jaki powstał w Nova Bricce, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Nie był po prostu jakimś przaśnym zbiorem maszyn ciepniętych, gdzie popadnie. I zamarzyła mi się tutaj taka podłużna fabryka od jednej do drugiej krawędzi tej oto dolinki. Chciałem, żeby od strony elektrowni mieć tutaj takie skośne przeszklenia. I stąd w celu realizacji tej wizji już w poprzednim odcinku zaczęliśmy na takiego podłużnego pasa betonu, który wytyczyłem sobie nieco wcześniej, gdy przygotowywałem dojazd i linię kolejową. Zapełniliśmy go maszynami potrzebnymi do uruchomienia wszystkich łańcuchów produkcji. I co? Przystąpiłem do budowy. Zacząłem od takiego oto luźnego szkicu, żeby zweryfikować sobie gabaryty, zweryfikować koncepcję. I tu powstał pierwszy delikatny zgrzyt. Bowiem przypomniałem sobie, że okna, znaczy największy pochył okien, jaki mamy do dyspozycji, to jest coś takiego, czyli co 8 metrów okno wznosi się na 4 metry. Mamy do dyspozycji ściany, które są dużo bardziej pochylone. O, ja tutaj je pokażę, jaka jest różnica. Przesuńmy je jeszcze. Ale niestety nie ma takich szyb, bo te szyby to jest formalnie dach po prostu, który można wykorzystywać trochę w roli takiej przeszklonej, pochylonej ściany. Niestety. I cóż, okazało się, że przy takim pochyleniu to nie do końca wyglądało tak, jak sobie zamarzyłem. Dodałem taki oto pionowy jeszcze łącznik między górną i dolną częścią. To poprawiło konstrukcję. Następnie wziąłem kreator schematów, zacząłem to wszystko pakować w schematy. Zacząłem na tych schematach dodawać jakieś dodatkowe ozdobniki. Wybudowałem próbny fragment konstrukcji, żeby sobie jeszcze posprawdzać, czy wszystko się faktycznie wyświetla tak, jak planowałem. O, tutaj widać też pewne takie zmiany koncepcyjne, czyli czy pokolorować ten beton jednak na taki bardziej metaliczny kolor, czy zostawić oryginalny kolor betonu, jakie ramki wokół tych okien zrobić, światełka. Było tego sporo. No i rzeczywiście powstał mi taki oto design. Już miałem go w sumie zacząć kontynuować, ale tak patrzyłem na niego, patrzyłem i stwierdziłem, że no nie, po prostu to nie jest to, co chciałem tutaj zbudować. I w sumie ten obiekt nie do końca by mi się chyba podobał. Skoro zatem nie da się za bardzo zbudować tego, co oryginalnie zaplanowałem, to stwierdziłem, a może zmienię koncepcję i zbuduję coś, czego zupełnie tutaj nie planowałem, w zupełnie innym stylu, ale naśladującym takie betonowe konwencje, które dominują w tej części fabryki. Akurat w Nova Bricce jest tak, że część lokalizacji mam zabudowanych w takiej bardziej betonowej formie. Dominują one głównie w mojej głównej bazie oraz na skalistej pustyni, a w innych miejscach buduję takie dość mocno industrialne, pomalowane fabryki. Mam też jeszcze jeden styl, ale na razie jest on dość mało używany, natomiast pojawi się w przyszłości. I co zrobiłem? Popatrzyłem sobie na kilka inspiracji i zobaczyłem, że
Co chciałem mieć w oryginalnej fabryce? Chciałem mieć tutaj dużo przeszkleń, a skoro gra nie współpracuje, żeby te przeszklenia mieć tak pochylone, jakbym chciał, to dlaczego by nie zbudować ich po prostu pionowo? Jeden build zainspirował mnie do tego, żeby dodać takie bardzo duże powierzchnie szklane i wzbogacić to o kilka akcentów. Przypomniałem sobie, że jeśli chodzi o ściany, to można dokonywać takich delikatnych przesunięć. O, jak naciśniemy i w trybie pchnięcia z kontrolem, to przesuwamy się dokładnie o tyle, o ile jest szerokość ściany i można dodać takie trochę fajniejsze ozdoby, niż gdyby po prostu to była jedna płaska powierzchnia. To już dodaje pewnej głębi temu obiektowi. Zacząłem sobie po prostu tak próbnie budować to w tym miejscu i kurczę, powiem wam, że ten styl mi się spodobał. Kolorystyka, jaką tutaj wykorzystałem, stosowałem ją na razie tylko na jednej linii energetycznej, w sensie, żeby sobie słupy pokolorować, bo staram się różne linie energetyczne kolorować różnymi kolorami. To jest też taka konwencja, żeby wiedzieć, co po prostu gdzie idzie. Sprawdziłem ten kolor i okazało się, że wygląda świetnie. A co więcej, okazało się, że w moim stylizatorze mam jeszcze wolne próbki. Tutaj pierwotnie był taki jasno-niebieski kolor, ale ja go nigdzie nie wykorzystywałem, więc stwierdziłem, no dobra, tamten kolor może nie do końca mi siedzi, zagospodaruję go na ten, skoro mam dla niego kolejny przypadek użycia. I cóż, jesteśmy w takim miejscu, że mam do wyboru dwa designy. Albo kontynuować ten, taki, nie wiem w sumie jak go nazwać, beton. Trochę klasyczny może styl, aczkolwiek chyba nie do końca. Czy właśnie taki beton bardziej minimalistyczny, ale chyba bardziej taki elegancki, bym powiedział. I wiecie co? Chyba pójdę właśnie z tym drugim designem, czyli tym, na który właśnie patrzymy, a tamto po prostu zburzę. Ten design podoba mi się z jeszcze jednego powodu. Dotyczy on tego, że wychodzi to ładnie, mimo iż nie używam tutaj absolutnie żadnych ekstra światełek, w przeciwieństwie do tego pierwszego stylu. Jaki tutaj mam problem ze światełkami? Jest on bardziej techniczny, nie wiem do końca też, czy w wersji 1.2 on dalej będzie mieć aż takie znaczenie, ale po prostu jak budowałem moje drogi, jak budowałem linie kolejowe, to zorientowałem się w pewnym momencie, że ja tych światełek umieszczałem na mapie aż tyle, że no, gdybym kontynuował taki trend, potencjalnie mogłoby to zagrozić stabilności gry, bowiem mamy limit, ile możemy takich interaktywnych obiektów umieścić na planszy. To jest około 2 milionów obiektów i później gra mi się może zacząć wysypywać. Tym bardziej w jakichś pojedynczych momentach takie crashe mi się zdarzyły. Ja nawet sobie ten limit delikatnie podniosłem. Pomny na zalecenia, że nie powinno się tego mimo wszystko robić. Ten limit jest nie bez powodu. Jak to przeczytałem gdzieś na Reddicie, gratulacje, należy do tego 0,5% graczy, którzy budują tak wielkie fabryki, że muszą sobie ten limit zwiększyć, aby w ogóle gra działała może stabilnie, przynajmniej nie wysypywała się z powodu samej liczby obiektów. Teraz jesteśmy już na wersji 1.2 i no z jednej strony właśnie mam tyle tych światełek, wiem, że same światełka to już mi tak 1/4 tego limitu wykorzystują, no, wszystkie linie kolejowe, drogi oraz w szczególności poprzednia fabryka Petrolika, która znajduje się gdzieś tam za tymi skałami, gdzie tych światełek jest po prostu od zarypania. A z drugiej w Satisfactory 1.2 twórcy chwalą się, że zauważyli, że gracze te znaki wykorzystują w roli oświetlenia, ozdobień i robią ich masywne ilości i poczynili podobno sporo optymalizacji. To, co na pewno zauważyłem, to to, że rozmiar mojego save'a znacząco się zmniejszył w nowej wersji
Na ostatnim save'ie, który zrobiłem na wersji 1.1, plik miał ponad 100 MB wielkości, a po upgrade'zie do wersji 1.2 wszystkie save'y, znaczy ten konkretny save zmniejszył się do około 40 MB, zatem coś tutaj rzeczywiście porobili. Też czytałem, że na pewno renderowanie tych światełek jest lepsze w nowej wersji. I co, może rzeczywiście zrobili, że to nie będzie się aż tak crashować i może niepotrzebnie panikuje z tymi światełkami. Ale jeśli coś wygląda ładnie bez światełek versus używanie jeszcze większej liczby światełek, to moim zdaniem warto spróbować, żeby z tych światełek po prostu nie korzystać, a przynajmniej nie w takiej ilości. Zawsze mogę wtedy spożytkować je w jakimś innym celu. I cóż, chyba ten build będę kontynuował właśnie w takim stylu, tak jak powiedziałem wcześniej. Ciekawe jest też to, że on jest wbrew pozorom bardzo prosty do zbudowania. O, tamta konstrukcja to jest praktycznie wszystko schematy, żeby tych ozdób nie umrzeć od ich ilości. Widzimy, że praktycznie każdy element to jest jakiś schemat. A tutaj w zasadzie wyszło, że jedynie te pochyłości pewnie zrobię ze schematu, bo reszta to jest bardzo szybkie ciągnięcie powtarzalnych elementów przez całą długość. Zatem tak prezentuje się Sulfurica w środkowym etapie budowy. I co, dla Was minie tutaj chwila, natomiast my zobaczymy się, kiedy już będzie co uruchamiać. Przede mną jeszcze parę ładnych godzin budowania, by doprowadzić wszystko do takiego stanu. Zatem biorę się do pracy. Poranek już minął, czas zakasać rękawy i sprawić, żeby to rzeczywiście dało się uruchomić. Zatem do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Krótkiej dla Was, bo dla mnie minął ponad tydzień, w trakcie którego wydarzyło się kilka rzeczy. Po pierwsze, to luźne zbiorowisko maszyn zmieniło się w kompletną fabrykę. Czy działającą? Tego jeszcze nie wiemy, bowiem za chwilę zabierzemy się za próbę jej uruchomienia. Po drugie, Modcurve Builder, o którym wspominałem w kilku poprzednich filmikach i którego używałem do tej pory, został dostosowany do wersji 1.2. Pojawiło się już nie jedno, a dwa wydania, w trakcie których autor nie tylko zadbał o kompatybilność z nową wersją gry, ale też dodał obsługę kontrolera. I po trzecie, mój poprzedni filmik Koleje Nowa Briki uzyskał ponad 1000 wyświetleń jako pierwszy na kanale i ponad 50 lajków, za co Wam ogromnie dziękuję. Myślę, że pomógł tutaj międzynarodowy charakter tego filmu, gdyż nie ma tam praktycznie żadnych dialogów, w ogóle żadnych dialogów nie ma. Napisy są dwujęzyczne, których też jest śladowa ilość i to sprawiło, że mógł dotrzeć do szerszej publiczności. Niemniej dziękuję Wam, bo jest satysfakcja z tego, że wyszło coś fajnego, że te efekty budowania się spodobały. I co? I po takim już drugim w tym filmie wstępie myślę, że możemy przystąpić do właściwej części, czyli, tak jak wspomniałem, odpalenia tej wielkiej konstrukcji. W ogóle tutaj też jestem bardzo zadowolony z efektu wizualnego. Ten pomysł na elewację okazał się chyba strzałem w dziesiątkę. Zresztą zobaczmy, jak to się prezentuje. Budowla wyszła masywniejsza niż się spodziewałem. Na pewno dominuje nad elektrownią, która teraz wydaje się taka wręcz maleńka. Może kiedyś zrobię tutaj jakieś wizualne usprawnienie, w sensie po prostu przebuduję to, ale to nie teraz, bo mamy też inne fabryki do budowania. I cóż, najlepiej się po prostu przejdźmy do tego obiektu. Wejdziemy najpierw przez jedno z głównych wejść, takie przejście podziemne, jakieś treści reklamowe, bo czemu nie? Obok fabryki znajduje się stacja kolejowa, którą widać też było wcześniej. Teraz została ona oczywiście rozbudowana o
całe zadaszenie, o wszystkie instalacje. W tej przestrzeni między właściwą fabryką a stacją pojawiło się zaplecze logistyczne. Widzimy m.in. kontenery na różne surowce. Za chwilę się zajmiemy tymi oto kontenerami. A tutaj znajdują się ukończone instalacje. W stosunku do tego, co pokazywałem na poprzednich filmach, zmieniło się parę rzeczy, ale niewiele. Nieco inaczej zorganizowana jest ta przestrzeń, chociaż główna myśl została zachowana. Głównie chodziło tutaj o... O, tu jest coś niepodłączone, o to by wyszło nawet na filmie. Jakbyśmy to próbowali odpalać. Głównie chodziło o zorganizowanie tej części logistycznej, czyli wszelkich taśmociągów i rurociągów. Większa zmiana jest po tamtej stronie, gdzie cały jeden blok maszyn przesunąłem. A przesunąłem go z tego powodu, żeby nad torami dodać taki, no w sumie nie wiem jak to się nazywa, taki dodatkowy, nie wiem, blok, element, który wizualnie dzieli tę fabrykę na dwie części, a w środku umieściłem rozdzielnie sterownię elektryczną. W związku z tym konieczne było przesunięcie bloku maszyn, który pierwotnie znajdował się w tym miejscu. Teraz, aby tę fabrykę uruchomić, potrzebujemy zapoznać się z tymi wszystkimi przełącznikami. Nie ma ich aż tak dużo jak na taką fabrykę i są one zorganizowane głównie wokół poszczególnych bloków produkcyjnych, czyli tego, co będziemy mieli na wyjściu. Jedynym takim specjalnym włącznikiem jest włącznik do wydobycia i to jego musimy na początku załączyć. Dzięki niemu aktywują się 3 wiertnice na węgiel, na boksyt, 1 wiertnica na siarkę oraz pompy wodne, które znajdują się tam na jednym z jeziorek. Siarka dodatkowo też przybywa do nas z takiej odległej wiertnicy, która znajduje się gdzieś tam hen i posiada własne źródło zasilania, dlatego już teraz na taśmociągach będziemy widzieć sporo siarki, bo ona właśnie przybyła sobie stamtąd. A tu już widzimy dostawy siarki z pobliskiego złoża. Tak samo za chwilę po tamtej stronie powinniśmy zobaczyć boksyt i węgiel, a pompy powinny zacząć pompować wodę do zbiorników. Zaraz zobaczymy, czy się tutaj coś zaczyna dziać. Jeszcze nie ma. I najlepiej sobie to wizualnie zweryfikujemy wszystko. Pompy, tak jak wspomniałem, są po tej stronie. O, widać, że już działają. Pewnie potrzebują troszkę czasu na rozkręcenie się. Są też stanowiska dla dronów. One nie będą teraz wykorzystywane, bo nie mam jeszcze gdzie nimi latać. Docelowo one będą obsługiwać elektrownię atomową. O, a widzimy, że pojawia się już woda. Czekamy na boksyt. Tutaj może to chwilę zająć, bo to złoże jest dość daleko. Węgiel już leży na taśmociągach, głównie z tego powodu, że tego węgla sobie bardzo dużo naprodukowałem. Kiedy? Ja sobie go naprodukowałem przetwarzając biomasę podczas karczowania różnych właśnie terenów pod linię kolejową i trzeba było go po prostu przywieźć przy okazji likwidacji różnych takich porozrzucanych po mapie składów. Akurat jechałem w jedno miejsce i trochę sobie tego węgla przywiozłem, a już teraz widzimy jeden brak, czyli niepodłączony prąd pod wiertnicę w czerwonej dżungli. To teraz właśnie uzupełniam. Te dwie linie biegnące po bokach to mój obwód oświetlenia, zatem on nie zasila wiertnic. Dopiero podłączenie tego powinno sprawić, że tak, startuje węgiel i tam widać już taki zielony wskaźnik, to znaczy, że wystartowało wydobycie boksytu. I teraz w tym miejscu
powinien nam się za chwilę... O, widzicie, leci już węgiel. Te taśmociągi są tak zrobione, że z tych dwóch złóż będę też docelowo zasilał fabrykę Alumika, która już tak na poważnie zajmie się przetwórstwem boksytu i produkcją wyrobów aluminiowych. To jest tamten betonowy, no teraz jeszcze ciężko powiedzieć, że plac, ale na pewno taki pierścień to jest właśnie miejsce przygotowane pod budowę. A tutaj coś się zacięło. Zatem podlećmy sobie i zobaczmy, gdzie się tutaj zatkało. Właśnie tak wygląda odpalanie fabryki metodą wielkiego wybuchu. I już wiemy, gdzie się zatkało. Po prostu nie skonfigurowaliśmy przyłączy. A właściwie tego, to się rozdzielacz nazywa. No, chociaż jest to rodzaj przyłączenia. Fabryka zasuwa pełną parą. Na razie nie będę żadnego wzmacniania tutaj produkcji robił, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Chociaż właśnie węgiel może mi się przydać. A wiecie co? Tego węgla chyba nie będę potrzebował dużo, ale dorzucę tu mimo wszystko. Najwyżej się będzie zatrzymywać co jakiś czas. A nie będę musiał po prostu tutaj przylatywać ponownie, gdyby się okazało, że tego węgla jest za mało, a mam to policzone ile potrzeba, ale akurat nie mam teraz otwartego programu do modelowania, więc nie mam jak sobie tego tak na szybko sprawdzić. Wracamy do fabryki i chyba surowce znajdują się już na taśmociągach. A, tędy pójdę. Zawsze mogę sobie przelecieć. Jest siarka. Czy węgiel jedzie w tę stronę? Tak, jest. I chyba wydobycie napchało już nam większość elementów. Te zbiorniki wodne, one się będą chwilę jeszcze napełniać, ale nie potrzebujemy ich zapełniać na maksa. Chociaż idzie to dość szybko, myślę, że zanim tu wszystko odpalimy, no to one się już nabiją, zwłaszcza ten mniejszy po tej stronie. One też są na takim podwyższeniu, żeby generowały odpowiedni spadek wody, odpowiednie ciśnienie. To jest ogólnie dobra praktyka, by fabryki zasilać cieczami właśnie od góry z takich przewyższeń, ponieważ gra jakoś tam stara się symulować właśnie, nie wiem, po angielsku się to headlift nazywa, czyli jak bardzo pompy i urządzenia są w stanie podnieść wodę do góry i oczywiście te niżej położone elementy instalacji zapełniają się jako pierwsze, co ma wpływ na stabilność instalacji, zatem po prostu to jest taka dobra praktyka. I co? Od czego zaczniemy teraz? Spróbujemy uruchomić produkcję po tej stronie, czyli amunicja i nobeliski. To będzie ta część fabryki, która teraz będzie mi najbardziej potrzebna. Wynika to z tego powodu, że tych części mogę zacząć używać praktycznie od razu. Do tej pory wszelkie elementy, materiały wybuchowe ja produkowałem je sobie, no tak półautomatycznie wtedy, kiedy mi były potrzebne. Niestety jak się skończyły, to trzeba było wrócić do bazy i sobie dorobić troszkę części, a tu już będę mieć takie stałe ich źródło. Dlaczego mówię, że ta część fabryki mi się przyda? Bo tamta część to jest produkcja stricte pod elektrownię atomową i tej elektrowni jeszcze po prostu nie mam. I też nie będę w stanie wysłać części tej produkcji do niszczarki, żeby zdobywać punkty. A to dlatego, że właśnie będziemy tutaj produkować kwas azotowy. Ten kwas azotowy jest pakowany do kanistrów i te kanistry będą tworzyć obieg zamknięty. Obieg zamknięty oznacza, że tędy
pojadą sobie i później polecą dronami pełne kanistry z kwasem, a drugim dronem będą wracać kanistry puste, tak żeby nie trzeba było ich na bieżąco doprodukowywać. Po prostu nie mam teraz już czasu i ochoty stawiać tutaj jeszcze produkcji kanistrów, przynajmniej w takiej ilości, w jakiej by mi była potrzebna. A implikacja tego faktu jest taka, że tego kwasu azotowego zapakowanego nie będę mógł wysłać do niszczarki Olson, żeby zdobywać punkty, bo wtedy straciłbym też kanistry i po prostu to by wszystko i tak stanęło. Zatem nie ma sensu tego robić, tu się trochę tego kwasu naprodukuje, zapakuje się i on sobie będzie czekał na późniejsze użycie. Pewne ograniczone użycie będę mieć z tego łańcucha, tu powstaną akumulatory. Akumulatory będą mi potrzebne do zasilania dronów, a póki dronów nie ma, to nie będą mi za bardzo potrzebne, chociaż będę mógł ich użyć i wziąć sobie do napędzania pojazdów, ale akumulatory można akurat wysyłać do niszczarki. Dobra, no tam się powinno już wszystko wystartować, zatem zweryfikujmy sobie, co się tam zaczęło dziać. Tutaj siarka i węgiel ładnie jadą do produkcji czarnego prochu. Czarny proch sobie jedzie, ale nie dzieje się nic innego. Dlaczego? Dlatego, że brakuje nam pozostałości ciężkiego oleju. I w ogóle tutaj też coś nie domaga. No nie domaga, bo tutaj jest niepodłączony taśmociąg. Generalnie ten czarny proch powinien elegancko wpaść sobie do tych maszyn. A tutaj widzimy, że będziemy potrzebowali zrobić kolejne zadanie pod tytułem wypuścić pociągi. I to nie jeden, a przynajmniej 2 z 3. Do uruchomienia produkcji amunicji i nobelisków będziemy potrzebowali stalowych rur oraz miedzianej blachy. Przywiozę to sobie z mojej głównej bazy. A do produkcji prochu bezdymnego będę potrzebował zapakowanych pozostałości ciężkiego oleju. I tutaj też zorganizowany jest obieg zamknięty, czyli przyjeżdża nam olej w beczkach. Puste beczki będą już wracać jako kanistry tym samym pociągiem do fabryki Petrolika. Tam będą ponownie napełniane i używane ponownie. Jeden pociąg już mamy. On na razie zawiera jeszcze dodatkowe kanistry. Zaraz je też będziemy przepakowywać. A w międzyczasie zróbmy sobie te wszystkie potrzebne pociągi. Lokomotywa. To są pociągi, ja to nazywam wahadłowe. W sumie się też chyba to nazywa. To znaczy, że te obiegi nie zawierają pętli do zawracania. Tutaj bezwzględnie potrzebna jest lokomotywa z 2 stron. Oczywiście musimy mieć do tego odpowiednio dostosowane stacje po obu stronach takiego łańcucha. Takie pociągi raczej nie powinny kursować między nieparzystą liczbą stacji, bo wtedy co obieg do stacji będzie się po prostu zmieniać kierunek jazdy, chodzi o lokomotywę. I co drugi obieg będą inne wagony podjeżdżać do określonych peronów, a tutaj jest dość ważne, który wagon podjedzie na który peron, jeśli chodzi o obsługę towarową, zwłaszcza gdyby się miało coś przepełnić, dlatego takie pociągi 2, 4, 6, ogólnie parzysta liczba stacji. Znaczy musiałbym sobie przemyśleć, czy rzeczywiście więcej niż 2 stacje mają sens, ale czy tam nie będzie jakichś komplikacji. Ale nam to nie grozi, bo ja zamierzam to obsługiwać między dokładnie 2 stacjami. Jeszcze sobie te pociągi odpowiednio pokolorujmy na kolory fabryki, żeby było widać po prostu co do nas jedzie. I wszystko jest przygotowane. Drugi aspekt, jeśli chodzi o takie pociągi wahadłowe, jeśli obsługują one więcej niż jeden produkt, to trzeba zwrócić uwagę na to, który produkt, tak jak
już tam zaznaczałem wcześniej, jest na którym peronie. I teraz zasada jest taka. Jeśli tutaj podjeżdża pociąg i z tych peronów ma rozładowywać zapakowane pozostałości ciężkiego oleju, to na komplementarnej stacji po drugiej stronie te perony do załadowywania tego samego oleju, one będą właśnie od strony tego wyjazdu, czyli trzeba sobie odpowiednio sprawdzić, po której stronie mamy który towar i one będą w takim, no nie lustrze, no ale nie, tak, no w lustrzanym odbiciu będą po prostu. Więc to jest też ważny taki aspekt przy ustawianiu takich stacji. I teraz skonfigurujemy sobie taki pociąg, podpiszmy go sobie zgodnie z numeracją i tutaj nie wiem, żeby wiedzieć co jeździ, wybierzmy sobie stację. To będzie tak, Nowa Brika 0 Północ, ale po tej stronie najpierw pierwszą stacją by była, to jest chyba to, Sulfurica 1WM. To jest też mój taki system oznaczeń. Numer peronu W to jest peron właśnie dla pociągów wahadłowych. M oznacza po prostu długość pociągu. W tym wypadku są to stacje dla czterowagonowych pociągów. Sobie jeszcze sprawdźmy, czy to rzeczywiście jest. Tak. Dobra, to jest ten peron numer 1. Zatem co, ten pociąg chyba może już... O, coś się nie zapisało. No to jeszcze raz. Sulfurica 1WM i 5. peron dla pociągów wahadłowych w Nowa Brice 0 Północ. I ruszaj. Kolejny pociąg. To będzie T4. Nie wiem, czy będę mieć ponad 100 pociągów. Może później te numery zmienię na dwucyfrowe. Tu będzie olej. I teraz szukamy. Aha, i to nie jest WK, bo to już nie jest peron dla pociągów konstrukcyjnych, tylko dla zwykłych rozkładowych. A to się poprawi tę numerację. I szukamy sobie na liście sulfuriki, tym razem 2WM. Zapisujemy. Jak to uniemożliwiły dostęp do następnego przystanku? O, i właśnie to są takie rzeczy. Aha, dobra, bo ty chcesz do Petroliki jechać jako następna stacja. Dobra. Czyli tak to musi być. Drugi pociąg wyrusza. I ten trzeci, on nie będzie mi tak potrzebny na start. Tutaj będę przywoził siarkę. Ale myślę, że sobie go już też od razu wypuścimy, tylko w tym celu musimy rozładować te wszystkie kanistry i je popakować sobie do docelowych tych. Chwilowo, aby nie opóźniać wyjazdu pociągu, ja sobie to na peronach przepakuję po prostu do kontenerów. A potem sobie to poładujemy już do docelowych lokalizacji. Jeszcze chwila. I spoko, wreszcie się też zacznie dziać coś na większej części sieci kolejowej. Na razie dosłownie z tych 120 km torów, bo to
bo tyle jest kilometrów toru pojedynczego. Całkiem sporo. Wreszcie się zacznie coś dziać na większym fragmencie, a nie tylko na jakimś tam małym wycinku w głównej bazie. I do tej fabryki zacznie być już... zacznie jeździć całkiem... Znaczy pojawi się po prostu całkiem spory ruch. I ten pociąg niech się stanie... P5... Siarka. On będzie wozić nam siarkę z chemiki do peronu 3. I znów trzeba sobie tutaj poprzestawiać, bo sulfurika musi być pierwsza, inaczej się zablokuje. I ruszamy. Pociągi są w drodze. Patrzmy sobie na mapę, jak to wygląda wszystko. Tu jedzie pociąg konstrukcyjny, tu jakieś ciągniki. O, tu pierwszy pociąg właśnie z metalami. Tutaj jedzie po olej dużym ringiem. Małym wraca już nasz pociąg z metalami. Ja jestem bardzo ciekaw, którą drogą pojechał pociąg po siarkę, bo tutaj on ma 2 drogi. Czy będzie się pakować od tej strony na już mocno obciążoną linię jednotorową, czy pojedzie raczej tędy? Oj, nie wiem, gdzie ten pociąg się znajduje. Widzicie tu jakiś jadący pociąg? Bo metale. On musi tu dojechać. Tędy ma taką drogę, tylko nie przejedzie tędy, bo tu nie ma rozjazdu, więc musiałby... No, zaginął mi w akcji pociąg. Nie są, tu są pociągi. Siarka. O! Okej. Musimy ruszyć na pomoc. Chyba się pogubił. A jeśli się pogubił, to zablokuje nam za moment ruch. Moment, gdzie on się pogubił? A, on się na stacji pogubił. Ciekawe. Tamte pociągi wyjechały, a ten ma problem. Może coś tu z sygnalizacją jest nie tak? Próbowałeś włączyć i wyłączyć go ponownie? A co tu się stało? Bo ten pociąg się nam nie rozładował. Wracaj! No i pojechał. Okej, ja będę musiał te pociągi chyba łapać, bo tam trzeba chyba jeszcze poustawiać jedną rzecz. Tutaj tych kanistrów jest trochę, bo ja je ręcznie nawrzucałem tak na start. Jak przyjedzie olej, to będziemy działać. A w międzyczasie sobie na tym pociągu sprawdzimy. Dobra, to tu rozładunek. Siarka. Tu. Zajmiemy tą sygnalizacją.
prostu trasa jest zbyt daleka i on nie jest w stanie sobie aż tak daleko wyliczyć, chociaż ciekawe bardzo. Nie spodziewałem się takiego problemu, bo mam już ogólnie jedną taką długą relację i sobie radzi. Tymczasem przyjeżdża ten pociąg. I zobaczymy, czy tutaj się coś wydarzy. No dzieje się. Ten pociąg działa. Dokładnie zgodnie z zamierzeniami, zatem kanistry się załadowały. Olej się rozładowuje. Zatem będziemy łapać... Aha, dobrze. Na stacjach tu jest coś źle poustawiane, bo trzeba ustawić rozładunek. I pewnie jeśli chodzi o to, to na głównej bazie jest problem, że jest nie ustawiony, chociaż załadunek to jest domyślnie, zatem dobra, zobaczymy za chwilę, co się tu wydarzy. Ten pociąg już przyjedzie, a tymczasem bierzemy się za debugowanie tego konkretnego pociągu. Spróbuję sobie wyjechać tutaj i zobaczymy, czy załapię w tym miejscu. Cofnę. I trzeba będzie mu szukać, gdzie tu się on gubi. To myślę, że będzie dłuższa przeprawa, ale też ten pociąg nie jest mi aż tak krytycznie potrzebny. Zatem pozostało już tylko zaczekać na powrót pociągu z metalami. Gdzie on nam tu krąży? Dobrze, jedzie sobie już przez skrzyżowanie nieskończoności. Teraz sobie on tędy mniej więcej wyjedzie. Wpadnie od tej strony i w przeciągu, nie wiem, 1-2 minut powinniśmy... O, nawet tutaj się pokazuje, bo jest jakiś ogólnie drobny bug wizualny w grze, że ten pociąg czasem jak się go podświetli czymś, to zostaje na wieki takie podświetlenie na nim. Teraz nam to pomaga, bo widzimy dokładnie, gdzie on jedzie, aczkolwiek czasami wygląda dość osobliwie. Tak ogólnie wygląda odpalanie fabryk metodą wielkiego wybuchu, czyli włączamy wszystko naraz i sprawdzamy, co się gdzie wykłada. Rzadko kiedy wszystko startuje za pierwszym razem. Jakby nie patrzeć, to robimy tutaj całkiem skomplikowane układy i nie problem się pogubić. O, i to jest technika właśnie, żeby odświetlić taki pociąg. I teraz tutaj jest drobny problem. Aha, nic nie mogę zrobić, dopóki trwają operacje załadunku. Ale dobra, przynajmniej przyjechał towar, zatem już wiemy, że to tutaj trzeba coś będzie... O. Brakowało tego. Z tym już nic nie zrobię, trudno. Kolejnym razem nam wróci.
Ważne, że miedziana blacha i rury stalowe już do nas docierają. To, co jeszcze teraz będziemy potrzebowali zrobić, czy oby na pewno wszystko trafia do właściwych miejsc. No i nie trafia, bo pakernie nie są podłączone, ale z tym sobie możemy poradzić właśnie w taki sposób. To jest jedna z nowości w wersji 1.2, że możemy po prostu dwie maszyny połączyć ze sobą kablem bezpośrednio. I teraz już powinno wszystko tutaj działać. Tak. Kanistry puste wracają. I widzimy, że maszyny zapełniają się już powoli olejem i za chwilę powinna ruszyć produkcja prochu bezdymnego. Kiedy mamy rury, rusza produkcja nobelisków, a za chwilę, kiedy pojawi się proch bezdymny, to tutaj ruszy mi produkcja amunicji. O! I pierwsze buteleczki z prochem już do nas docierają. Autozapis. Okej, coś tu się zaczyna dziać. Zobaczmy. I jest. Oto pierwsza w pełni zautomatyzowana amunicja w naszej fabryce. I świetnie. Tamta część działa. To teraz odpalmy tak. W pierwszej kolejności tutaj jest ważna akurat ta kolejność. Potrzebujemy włączyć produkcję kwasu siarkowego, bowiem ten kwas siarkowy będzie nam potrzebny do produkcji akumulatorów. Zasilanie jest włączone i widzimy, że dzieje się jedna rzecz, mianowicie o, tutaj te nie działają, a to dlatego, że brakuje takiego oto kabla. A żeby ten kabel odpalić, to albo z tej strony dodam słup, to spróbujmy. O, i myślę, że coś takiego. I świetnie. Już widzę, że gdzieś jest problem z kanistrami, bo powinny do nas one dotrzeć ze zbiornika, znaczy z kontenera pod spodem. Teraz jesteśmy w takiej części przy samych pompach. A, nie docierają, bo tych kanistrów tu po prostu fizycznie nie ma. Jakieś kanistry powinienem mieć tutaj wrzucone w moim magazynie międzywymiarowym. Szkoda, że to nie jest posortowane alfabetycznie, bo tylko w kolejności, w jakiej się wrzucało produkty do magazynu i teraz trzeba, żeby się w tym poruszać, to trzeba pamiętać, kiedy się co wrzuciło. Jest pusty kanister. Ja sobie je tu załaduję, ale już widzimy, że przyda się skok na peron po kanistry do pakowania kwasu. Czy tutaj się to napełnia? Tak średnio. Powodem może być to, że będzie nam potrzebna jakaś pompa, ale jeszcze lepszym pomysłem byłoby po prostu podłączenie tego do zbiornika. Sprawdźmy, czy po drugiej stronie nie popełniłem tego samego błędu. Tutaj raczej nie, bo już widzę, że kwas płynie.
coś tutaj się zapełnia. Zobaczymy później, czy nie będą potrzebne jakieś niewielkie pompy, bo nie wiem, czy się cały ten zbiornik zapełni na standardowym standardowej wysokości pompowania. Ona wynosi tylko 10 metrów. Tu już mamy 4 metry. Nie, to chyba całego zbiornika nie będziemy w stanie zapełnić w taki sposób. Ta instalacja też jest tak zrobiona, że w pierwszej kolejności kwas będzie szedł tutaj i tak się też powinno dziać. Widzimy, że tu już się napełnia. I dobra, skoro wystartowała nam produkcja kwasu, to nie pozostaje nam nic innego, jak włączyć ostatni łańcuch, czyli akumulatory. Bieg przez fabrykę. I pyk. I wszystko jest uruchomione. Tutaj mam taki zapasowy włącznik na wypadek, gdybym chciał coś dodać, albo gdybym nie przewidział czegoś, póki co mi się on nie przydał. Teraz robimy powrót i powinniśmy zauważyć, jak startuje produkcja akumulatorów. To jest gdzieś tutaj. To będzie kilkuetapowy proces. Nie dochodzi woda. A czemu nam woda nie dochodzi? Tu dochodzi, a tam nie dochodzi. Sprawdza się tu stare powiedzenie, że włączone działa lepiej. Ciężko, żeby woda dochodziła, skoro w ogóle rury nie doprowadziłem do niej. W ferworze budowania nie zauważyłem, że brakuje tutaj kawałka instalacji. O, i nawet sobie zabudowałem całe wyprowadzenie tego wszystkiego. Będzie trzeba te podpory zlikwidować. I tutaj dodać niewielkie coś. To jest też nowy element w wersji 1.2, czyli rozgałęzienie rurociągu typu T. Zamiast takiego X-a. Przydaje się to właśnie przy takich dość ciasnych przestrzeniach, gdzie nie ma miejsca na takie niepotrzebne wyjście. Zatem fajny taki dodatek wizualny. O. Teraz naprawiliśmy wszystko i pięknie. Rusza nam produkcja skrawków aluminium. Te skrawki aluminium będą nam razem z roztworem tlenku glinu potrzebne do produkcji akumulatorów, tylko żeby to się wydarzyło, to musi ruszyć produkcja obudów aluminiowych, a żeby to się wydarzyło, to te skrawki muszą dojechać w to miejsce i jak dojadą, to z tego pojedynczego konstruktora wyjadą nam obudowy. I już nawet widać pierwsze z nich. Jakoś sobie tutaj one trafią do maszyn. A, możemy zrobić tak. Mam ich kilka w zanadrzu. Zatem czemu by nie przyspieszyć nieuniknionego? Produktem ubocznym produkcji akumulatorów jest też woda i ja ten łańcuch tak zrobiłem, że ona tu sobie schodzi w dół i wraca do ponownego wykorzystania, tak więc jest podłączona do tej instalacji i powinna też generować odpowiednio tutaj duże ciśnienie tej wody. Mam nadzieję, że nic tutaj nam tej instalacji nie zacznie wywalać, jak nie to trzeba ją będzie jeszcze
podebagować. Rurociągi to jest zdecydowanie najbardziej skomplikowany aspekt gry, jeśli chodzi o taką logistykę. Jest tutaj no, sporo walki z różnymi takimi niuansami przepływu cieczy w rurach. Do tego stopnia, że część graczy no, uważa, że to jest trochę bug, że im na przykład coś nie działa, mimo iż w sumie chyba działa zgodnie z zamierzeniami twórców, tylko trzeba się zorientować, że właśnie takie są zamierzenia i to nie... Rurociągi to po prostu nie są taśmociągi. Wszystkie maszyny działają. Problemem pozostaje dalej ten pociąg z siarką, tylko jego zdebagowanie zajmie nam troszkę więcej czasu. Ale też tak jak wspominałem, na chwilę obecną nie jest on aż tak dla nas istotny, ponieważ ten łańcuch produkcji kwasu siarkowego, on się i tak za niedługo wyłączy, jak się tylko napełnią kontenery. I tej siarki nie będę potrzebował aż tyle, żeby ją koniecznie dowozić pociągiem. Zresztą tutaj sobie też zrobiłem taką jedną instalację. Widzimy, że mamy siarkę trafiającą do takich kontenerów, ale z nich nie ma dalej żadnego wyjścia i nie bez powodu. Zorientowałem się, że skoro tu mam ropę, mam pod ręką węgiel i mam siarkę, to będę w stanie dobudować sobie... O, jeszcze autozapis. Kontynuując myśl, to będę w stanie dobudować sobie tutaj elektrownię, kolejny blok, tyle że nie produkujący już energii z węgla, jak to ma miejsce w przypadku tych pozostałych 3 bloków, ale z tego paliwa rakietowego. Dokładnie tak samo jak to miało miejsce w Petrolice. Mogę nawet wykorzystać ten sam design, tylko tutaj powstanie 1 a 3 bloki raczej z uwagi na miejsce, czyli 72 generatory zamiast 216. I to mi da ekstra 18 MW mocy, bo ta elektrownia jest w tym momencie już dość słaba, ona tam daje, nie wiem, niecałe 5 GW, więc takie doładowanie 18 to już z powrotem uczyni z niej istotny element mojej sieci energetycznej, to znaczy może nie istotny, ale na pewno liczący się. I co? Jesteśmy w domu. O, jeszcze sprawdzimy sobie po tej stronie. Tak, niszczarka pracuje, bo wszelki nadmiar nobelisków i amunicji trafia do niszczarki, żeby sobie to wszystko chodziło w trybie ciągłym. Zerknijmy sobie jeszcze na produkcję po tej stronie. Jest piękny baner wjazdowy. I wspominałem to już, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony z efektu wizualnego. Szczerze mówiąc, nastawiałem się tutaj, że powstanie taka tam typowa fabryka, taki klocek mniej istotny, a wyszedł moim zdaniem bardzo ładny, bardzo taki zgrabny obiekt. Nawet lepszy niż sobie wyobrażałem, niż miałem tutaj pierwotny pomysł na tę fabrykę. I ten design albo jego wariacje myślę, że spróbuję jeszcze wykorzystać w innych miejscach, bo on naprawdę, co tutaj chyba robi robotę, to właśnie te takie paseczki, oczywiście też kolor, który już używałem wcześniej, ale w bardzo małej ilości. I to, że sobie je po prostu tak przesunąłem, dodając głębię do tej właśnie ozdoby. Widać, jak tutaj jest zrobione. I do tego duże przeszklenia, beton, czyli zachowujemy styl dominujący w tej części. Zatem tak wygląda sulfurika. Możemy sobie skoczyć jeszcze. W tym momencie akumulatory powinny się nam nawet nie odkładać tutaj, bo one sobie przelatują. Pokażemy jeszcze. One tam sobie znikają w ścianie. A tędy jak przejdziemy, dojdziemy sobie do stacji dronów i one wylądują tutaj. Stąd w przyszłości wyruszą w podróż do elektrowni atomowej, gdzie wezmą udział w produkcji energii elektrycznej.
Tu będą wracać kanistry. A tutaj będę wysyłał jeszcze akumulatory do takiego jednego miejsca, gdzie będę wydobywał uran. Złoże uranu, jedno z bodajże 4, jakie są na planszy, znajduje się tam wysoko na najwyższym chyba punkcie na mapie. I ponieważ uran jest radioaktywny, to nie będę chciał go za bardzo przewozić pociągiem. Zresztą no, widzicie, że tam to raczej stacji kolejowej nie wybuduje. Za to drony się bardzo dobrze do tego nadają. One będą sobie latać wysoko, promieniowanie nie będzie mi tam nagle się pojawiać z nie wiadomo skąd w jakichś dziwnych miejscach. Ale żeby to zadziałało, to dron potrzebuje zasilania i akumulatory się do tego doskonale nadadzą. Tak jak wspominałem, w wersji Early Access akumulatory były jedynym sposobem zasilania dronów. Teraz już nie są jedynym. Można też zwykłe paliwo tam stosować, oczywiście zapakowane. Ale skoro mam siarkę, no to tutaj mam jej dużo, to nadal te akumulatory są, myślę, bardzo dobrym wyborem, także jeśli chodzi o czas lotu. I tak oto dobijamy do końca odcinka. Sulfurika jest ukończona, działa. Wszystkie maszyny wystartowały. Efekt wizualny wyszedł świetny. Nic, tylko podziwiać i brać się za kolejne przedsięwzięcia. Co w planach dalej? Teraz wezmę się za budowę docelowego systemu produkcji elektroniki. Na razie wyroby elektroniczne typu właśnie komputery i inne produkuję w taki bardzo prowizoryczny i tak nie do końca w pełni zautomatyzowany łańcuch w mojej głównej bazie. Mam tam taki obiekt o nazwie programowalny automatyczny warsztat, gdzie mogę sobie po prostu poprzez przeprogramowywanie maszyn i rozdzielaczy tworzyć takie ad hocowe łańcuchy produkcji, oczywiście o bardzo miernej wydajności, ale na szybko jak coś potrzebuję, no to jestem w stanie sobie to jakoś tam zautomatyzować, mniej lub bardziej połowicznie, to znaczy pół to pół, niezależnie od tego, no nie da się mieć większego i mniejszego pół. O co mi chodziło? Chodziło o to, że w zależności od potrzeb, ile tam mam aktualnie wolnych maszyn do dyspozycji, ile jestem w stanie poświęcić na ręczne dorzucanie czy przenoszenie jakichś tam części, ewentualnie jak bardzo palące jest to, żeby wyprodukować jej dużo jakiejś części, ale w każdym razie mogę sobie tam właśnie pospinać te maszyny jakoś tak ad hocowo i coś tam sobie na bieżąco doprodukowywać. Tam teraz produkowana jest właśnie elektronika, jedyna zautomatyzowana część to oczywiście szybkowód i ograniczniki SI, a będę chciał to rozbudować. I w tym celu ja przebuduję jedną istniejącą fabrykę o nazwie Elektronika Północ. Ona znajduje się w zasadzie tam, jakby nie mgła, to byśmy ją nawet teraz widzieli, bo to jest w ogóle pierwsza taka fabryka, jaką postawiłem, zatem ona reprezentuje najwcześniejszy stan designu i dostępności części, jakie w ogóle miałem. Niestety to, ile ona produkuje części, mi nie wystarczy, tak jak sobie policzyłem do końca gry. Trzeba rozbudować to, co jest i dodać nowe łańcuchy, zatem stwierdziłem, że cała górna część fabryki chyba raczej pójdzie pod nóż i do przebudowy, a z kolei po tamtej stronie, za czerwoną dżunglą, tam w oddali, też byśmy widzieli to miejsce, gdyby nie po prostu teren, znajdzie się fabryka Elektronika Południe z kolei. Tam będą produkowane już komputery, superkomputery, radiowe jednostki sterowania i wreszcie te części będę miał w pełni zautomatyzowane i w większej ilości. Oczywiście towary, części będą poruszać się, półprodukty, surowce będą poruszać się między tymi fabrykami, pociągami, zatem kolejna część sieci kolejowej ożyje i dosłownie za to zabiorę się prawie że za chwilę.
jeszcze będę chciał odkryć tajemnicę tego pociągu, dlaczego on jedzie. Jak ją odkryję, no to wtedy... A może coś na stacji chemika jest źle, bo tam w sumie nigdy nie próbowałem wjeżdżać takim pociągiem rozkładowym. Więc może tam jest coś z sygnalizatorami. No nic. A, chyba wiem, co nawet źle zrobiłem z sygnalizatorami. Pewnie postawiłem sygnalizator wyjazdowy, a nie postawiłem wjazdowego. I efekt jest taki, że po prostu... no wtedy nie wpuści mnie na stację. Znaczy nie mnie nie wpuści, tylko pociągu nie wpuści. O, więc jeśli to jest... Pojadę tam i jeśli to jest prawda, no to nawet bez patrzenia okaże się, że zdebugowałem problem. Ale tak jak sobie teraz myślę, to jest najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, jakie tylko może być, bo nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie mógłby być problem na całej trasie. Przynajmniej jedna przejezdna droga istnieje na 100%, bo jeżdżą ją też już obecnie inne pociągi, zatem dojechać się na pewno da. Druga też powinna być w pełni osygnalizowana i to by było chyba najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie, jakie mam. Więc jak tylko sobie ten pociąg już odpalę, to i oczywiście zmontuję ten film i go opublikuję, to wezmę się właśnie za rozbiórkę Elektroniki Północ i jej przebudowę. Zatem cóż, ja wam dziękuję za towarzyszenie mi w tej konstrukcji. Myślę, że odcinek był ciekawy z takiego uruchamiania i debugowania. Myślę, że fajnie, no jest to ciekawy sposób zapoznania się z całym łańcuchem produkcji w praktyce. No jeśli chodzi o Satisfactory, to tutaj jest taki jeden aspekt, że budowanie takich obiektów to jest robota na co najmniej 10 godzin gry, czasami nawet trochę więcej w zależności od skali projektu. I bardzo ciężko jest to po prostu zmieścić na filmie o sensownej długości. Żeby coś więcej pokazać, to taki materiał pojedynczy musiałby trwać kilka godzin. Zresztą no, pamiętacie, ile filmów nakręciłem z budowania Petroliki, a i tak tam musiałem skracać i pokazywać tylko wybrane aspekty budowania, bo no, nie sposób było tego pokazać. Znaczy mało kto dotrwałby po prostu do końca takiego materiału. Zatem to jest urok tej gry i jako twórca to na mnie spoczywa wyzwanie, żeby sobie z tym jakoś poradzić i wybrać taki sposób, żeby ten materiał był po prostu też ciekawy do oglądania w rozsądnej długości. Zatem no, jeśli macie jakieś takie spostrzeżenia, co najfajniej wam się ogląda, jakie aspekty tego budowania, to dawajcie znać też w komentarzach, bo postaram się wtedy pokazywać właśnie te elementy gry, które są dla was po prostu najciekawsze i to na nich się skoncentruję. Jeśli podobają wam się te treści, zostawcie lajka, zostawcie suba, pomaga mi to w rozwoju kanału i docieraniu do kolejnych graczy, aby po prostu jakoś ta społeczność Satisfactory polska żyła, rozwijała się, żebyśmy się inspirowali nawzajem fajnymi obiektami, a nie tylko budowali takie kloce na szybko. Widać, że da się, trzeba tylko sobie przećwiczyć pewne techniki, pewne wzorce i z biegiem czasu nawet z prostych rzeczy można robić naprawdę interesujące fabryki, nie tylko z uwagi na układ maszyn, ale też po prostu architekturę i aspekt wizualny. Zatem trzymajcie się, życzę wam dobrego dnia i cześć!